Cześć, Marek Kostrzyński, Qualio Audio. Witam Was na kanale firmowym. Dzisiaj na filmie będziecie mieli okazję posłuchać obok siebie Qualio Quantin i Qualio Quantum. Opowiem trochę o różnicach między tymi zestawami głośnikowymi. I może dwa słowa jeszcze o Quantin, które jest absolutną nowością. Mieliśmy premierę 2 tygodnie temu na targach w Pradze. Nagraliśmy tam taki krótki filmik przy użyciu telefonu. Bardzo dziękuję wszystkim krytykującym za ocenę słuszną, fatalnej jakości nagrania. Było nagrywane po prostu przypadkowym telefonem. Mieliśmy tam też kilka problemów technicznych związanych z recordingiem, ale po prostu puściliśmy materiał taki, jaki tam mogliśmy na daną chwilę Wam zaproponować. Dziś będzie trochę lepiej. Ok, może dwa zdania na temat naszych nowych zestawów głośnikowych. Jak widzicie, dwudrożny monitor. Do górę pasma odtwarza przetwornik AMT firmy Mundorf. Jest to dokładnie ten sam przetwornik, którego mamy okazję posłuchać również w Quantum oraz w IQ Ultra. Dół pasma nisko-średniotonowy przetwornik SB Acoustic z serii Satori. Dokładnie ten sam przetwornik, który w stojących tutaj za mną Quantum obsługuje zakres średnio-niskotonowy, z tym, że w Quantum jest wspomagany jeszcze na dole głośnikiem niskotonowym. Wynika to z tego, że po prostu zestawy głośnikowe zostały zaprojektowane do większych nieco pomieszczeń odsłuchowych, natomiast Quantin polecamy do pomieszczeń odsłuchowych od kilku metrów. W Pradze na targach graliśmy, zdaje się, w 12 metrach kwadratowych, coś takiego. Ludzie szukali subwooferów za banerami i tak dalej, poukrywanych. Także są w zupełności wystarczające do napędzenia takich pomieszczeń. No i w pomieszczeniu, powiedzmy, około 20 m2 również można ich słuchać bardzo komfortowo, ale troszeczkę trzeba pokombinować z akustyką lub po prostu słuchać ich w polu nieco bliższym. Bardzo się cieszymy, że mamy właśnie ten model. On jak gdyby kompletuje nam tutaj ofertę, która w tej chwili w Quantum, w Qualio jak gdyby umożliwia nagłośnienie pomieszczeń właśnie od kilku metrów kwadratowych. W przypadku Quantin do pomieszczeń 50-70 m2, w przypadku IQ30, których premiera miała miejsce pod koniec zeszłego roku. Kolumny cieszą się bardzo dużą popularnością. Jeżeli tylko macie odpowiednio duże pomieszczenie, gorąco zachęcam do wypróbowania. Naprawdę super, ogromny dźwięk, kurczę, duża skala, potężna przestrzeń. A tutaj, w przypadku tych maluszków, mamy do czynienia z bardzo taką, bym powiedział, konkretną skalą w relacji do wielkości zestawów głośnikowych. Polecam, oczywiście mają limit, jak każde małe zestawy głośnikowe. No, tam monitor ma swoje ograniczenia. Każdy na tej planecie, nie ma cudów, po prostu wstawicie mały monitor do bardzo dużego pomieszczenia, to albo będziecie mieli potężne zniekształcenia intermodulacyjne, albo po prostu zwyczajnie będziecie mieli za małą skalę, no albo po prostu się skończy, no i możliwości fizyka. Ok, także to może tyle o zestawach Quantin. Są one oczywiście w dowolnym, wybranym przez Was wykończeniu, czyli mamy tutaj pełną paletę kolorów RAL w lakierze satynowym lub wysoki połysk. Możecie sobie zamówić ekstra lakiery typu Wasze ulubione auto, tylko po prostu potrzebujemy znać numer jak gdyby lakieru oraz dowolny praktycznie fornir, również w wykończeniu olejowosk, czyli takim matowym jak tutaj, oraz takim, powiedzmy, bardziej luksusowym do pomieszczeń, w których będzie akurat fajnie się odnajdywał, w wysokim połysku. Naprawdę wykonanie jest perfekcyjne, fortepianowe. No i cóż, no to może to tyle na temat tych zestawów głośnikowych. Jeszcze jedna rzecz. Quantin są zestawami 8-ohmowymi o efektywności około 86 dB. Quantum są zestawami 4-ohmowymi z nieco wyższą skutecznością. Także tutaj, gdybyście planowali wzmacniacz lampowy, bo w przypadku obydwu tych zestawów głośnikowych wzmacniacze lampowe spisują się bezproblemowo, każdy tranzystor praktycznie dostępny na rynku bezproblemowo, natomiast tutaj jest jedna rzecz, że ta moc wzmacniacza w związku z 8-ohmowym obciążeniem
Wiem, we wzmacniaczach lampowych są odczepy transformatorów 4-ohmowe, ale ja jednak wolę tutaj tradycyjnie, czyli powiedzmy pod 8-ohmowe obciążenie, jeżeli podepniemy lampę typu L34 w push-pullu dysponującą 30 kilkoma watami, w zupełności wystarczy do świetnego napędzenia tego w niedużym pomieszczeniu, takim powiedzmy kilkunastometrowym, od kilku do kilkunastu metrów. W przypadku Quantum, jeżeli chcielibyście się rozejrzeć za wzmacniaczem lampowym, no to taki wzmacniacz właśnie 20-30 watowy fajnie Wam się sprawdzi w pomieszczeniach powiedzmy kilkunastometrowych również, bo kolumna ze względu na swój gabaryt powiedzmy do kilkumetrowych raczej bym jej nie polecał, chociaż w zależności od akustyki jak gdyby możecie również wypróbować, bo to jest troszeczkę inaczej akcentuje skalę, jak gdyby większa kolumna zawsze. Macie tutaj do dyspozycji wzmacniacze powiedzmy około 50 W, typowy tak na przykład KT88 w push-pullu świetnie sobie poradzi z obydwoma konstrukcjami. O, może tak to zakończmy. No to może na tyle. Postaram się dobrać dzisiaj jakiś repertuar, który nie będzie stricte audiofilskimi samplerami. Sprawdzimy jakiś kawałek z muzyki normalnej, której się normalnie słucha na zestawach głośnikowych, plus coś takiego, co znacie jak gdyby z innych jakichś takich audiofilskich blogów. Pamiętajcie jedną rzecz na koniec, jak ostrzeżenie na paczce papierosów. Nagrywamy to recording w takich miejscach jak to, czy w jakichś takich powiedzmy pomieszczeniach, w których ludzie robią porównania jak gdyby sprzętu i tak dalej. Traktujcie bardzo beletrystycznie, może to nie jest najszczęśliwsze sformułowanie, bo to takie literackie, no powiedzmy rozrywkowo traktujcie to, nie traktujcie tego jakoś poznawczo. W pomieszczeniu o innej akustyce wrażenia mogą być skrajnie różne. Tutaj też będą grały dwie kolumny, z których jedna jest przystosowana bardziej do pomieszczenia o tej kubaturze, jak gdyby, w której będziemy grali, bo to jest 25 m2, nasze takie powiedzmy pomieszczenie testowe, firmowe. No i to tyle. Przyjemności rozgadałem się, znowu już miało być krótko i tak, nie miałem nie rozmawiać, już mi wszyscy mówią, że za dużo gadam. Dobra, okej, fajnie. Gdybyście mieli jakieś pytania odnośnie filmu, odnośnie zestawów głośnikowych, uwagi odnośnie filmu, nawet krytyczne, chętnie biorę na klatę, także spokojnie piszcie. Odnośnie zestawów głośnikowych pewniejszą odpowiedź otrzymacie pisząc na maila firmowego info@qualioaudio.com. Znajdziecie go na stronie internetowej, podlinkowana na dole. Jeżeli macie jakieś uwagi odnośnie filmu, prośba pod filmem. No cóż, miłego słuchania i do następnego. Cześć. Cześć, Marek Kostrzyński, witam Was w drugiej części filmu. No i tutaj od razu muszę Wam powiedzieć o dwóch rzeczach, które będą. To znaczy tak, odpalimy 3 utwory na Quantum, 3 utwory na Quantum. Te same utwory będziemy sobie miksować w trakcie, także będziecie mieli to w materiale muzycznym. Fizycznie rozpoczynamy od monitorów, ale one będą przełączane już jak gdyby w trakcie montażu. No i teraz dwie rzeczy. Pierwsza rzecz, we filmie przed chwilą powiedziałem Wam, że maluchy, nasze monitory świetnie się będą spisywały z 30-parowatowym wzmacniaczem. Quantum z 50-watowym wzmacniaczem. Jesteśmy w tej chwili w pomieszczeniu o kubaturze około 25 metrów. Mikrofony co prawda nie stoją daleko, ale dla hecy podpiąłem, słuchajcie, nasz firmowy wzmacniacz Tektron TK211, który wykorzystujemy głównie do pracy z zestawami głośnikowymi Cube Audio, szerokopasmowymi, wysokoskutecznymi. Ale dzisiaj to 15 W posłuży nam jako wzmacniacz główny do napędzenia obydwu par kolumn i powiem Wam, że byłem mega zaskoczony, nie brałem pod uwagę takiej ewentualności. No posłuchajcie, naprawdę ciekawe wrażenia, Aha, utwory do dzisiejszej prezentacji 2 z 3 wybrali nasi pracownicy. Jeżeli masz ochotę, czyli będziecie słuchali utworu, który wybrała Pani Ewa i utworu, który wybrał Pan Piotr. Jeżeli macie ochotę posłuchać własnych utworów dowolnych, wpisujcie na dole w komentarzach. Przy okazji następnej prezentacji będzie to uwzględnione. Miłego słuchania, do zobaczenia, cześć. Życie, kochanie, trwa tyle, co taniec, fandango, bolero, bebop. Manna, hosanna, różaniec i szaniec, i jazda, i basta, i stop. Bal to najdłuższy
jakie nas proszą, nie grają na bis, chociaż żal. Zanim więc serca uparłość ogłoszą, na bal, marsz na bal. Szalejcie, a ordy, ja idę na korty, roboto, ty w rękach się pal. Miasta nieczułe, mijajcie jak porty, bo życie to bal. Bufet jak bufet jest zaopatrzony, zależy czy tu, czy gdzieś tam. Tańcz póki żyjesz i śmiej się do żony i pij zdrowie Niech żyje bal, bo to życie to bal jest nad balem. Niech żyje bal, drugi raz nie zaproszą nas wcale. Orkiestra gra, jeszcze tańczą i drzwi są otwarte. Dzień warty dnia, a to życie, kochanie, trwa tyle co taniec, fandango, bolero, bebop. Manna, hosanna, różaniec i szaniec, i jazda, i basta, i stop. Bal to najdłuższy, na jaki nas proszą, nie grają na bis, chociaż żal. Zanim więc serca uparłość ogłoszą, na bal, marsz na bal. Szalejcie, a ordy, ja idę na korty, roboto, ty w rękach się pal. Miasta nieczułe, mijajcie jak porty, bo życie to bal. Bufet jak bufet jest zaopatrzony, zależy czy tu, czy gdzieś tam. Tańcz póki żyjesz i śmiej się do żony i pij zdrowie Niech żyje bal, bo to życie to bal jest nad balem. Niech żyje bal, drugi raz nie zaproszą nas wcale. Orkiestra gra, jeszcze tańczą i drzwi są otwarte.
dzisiaj wszystko. Bardzo dziękuję. Z mojej strony muszę powiedzieć, że nie spodziewałem się, że 15W wzmacniacz tak dobrze będzie sobie radził z materiałem zarówno dynamicznym, takim powiedzmy wyżyłowanym konkretnie, jak no, z taką powiedzmy sobie nie najlepszą realizacją jak YouTube. Jeżeli macie swoje typy, tak jak mówiłem, dajecie, nie ma żadnego problemu, odpalimy różne realizacje, różne rzeczy. Chciałbym, żeby ten kanał był też taki trochę, zaczął się robić pod kątem nie tylko takim technicznym, ale też muzycznym, fajny, także czekam na Wasze propozycje. Do tego czasu będziemy dawać nasze. Bardzo dziękuję, cześć, trzymajcie się, do następnego razu.